Mama. To od niej wszystko się zaczyna. Jest jak polna droga, w ciszy i spokoju wyczekująca przypadkowego spotkania. Jest całusem na powitanie i milczeniem na pożegnanie. Mama pachnie dzikim kwiatem, ziemią i ogniem, słońcem i deszczem, sosną, szałwią. Mama pachnie wolnością. Jest dzika, pełna życia, tajemnicza, silna i krucha zarazem. Mama to wspomnienia wyszeptane przez liście na tańczącym wietrze. Mama to schronienie zagubionej na drodze życiowej duszy. Jest pogodna, smutna, wyrozumiała, akceptująca i wszechczująca. Mama to też czasem pojedyncza łza, z uśmiechem pożegnana, oczyszczona i odrodzona i na zawsze wolna. Żałuję tylko, że niektóre drzewka już się żegnają ze mną. No trudno, żegnają się. I mam pomieszanie kwiatów z warzywami, z innymi roślinami, bo uważam, że to jest piękne. Dla mnie nie ma brzydkich roślin. Wszystkie są piękne. Wszystkie. I trawy, i zioła. I sobie nie zapominajki, które wyrosły same. I firletki, które tu w trawie i chciałam je przesadzić, żeby ich nie kosić. No. I te biedne, które tutaj walczą o przetrwanie. No trochę o nie zadbałam, więc teraz wyglądają lepiej. To jest mój ogród, w którym mam, no chciałabym mieć parę rzeczy więcej, ale cieszę się, że są. Jest dużo maków. Mam nadzieję, że zakwitną albo że nie zjedzą ich mszyce. I truskawki za chwilę będą. No, musiała poprzycinać te rabarbary wielkie, bo się połamią. Tak jak chciałam, w sumie mam po prostu. W tej chwili jest to jest moja największa przyjemność. Patrzeć, jak rosną roślinki, jak są trochę ode mnie uzależnione, albo może to jest taka namiastka, że możesz się kimś zaopiekować. Traktuję jako takie moje dzieci. I te moje dzieci czekają na mnie, aż ja przyjdę, podleję, albo wyrwę jakieś niepotrzebne. No właściwie wszystkie by były potrzebne, no ale trzeba wybierać, dokonywać wyboru i selekcji, co jest trochę trudne, no. Bo cóż mi przeszkadza ta trawa, prawda? A wiecie co to jest? Samosiejki wszystko. Pomyliłam to z rukolą sałatki, robiłam ciągle i jadłam z Elą te sałatki. To są maki. Jeśli chcesz zachować magiczną moc ziół, to nigdy je nie zalewaj wrzątkiem. Lepiej, to znaczy co należy robić. Żeby na przykład zrobić herbatkę ziołową, to zalewasz zimną wodą i doprowadzasz do wrzenia. I dopiero jak przewróci się woda, to jest gotowe. I wtedy cała magiczna moc jest zawarta w wodzie. Zalewając wrzątkiem, niszczymy. Nigdy się nie wydobędzie to, co ma się wydobyć.
I ty piekłaś co tydzień z twoją mamą? Tak, co tydzień. Co tydzień było ciasto. Co tydzień było ciasto. Musiało być ciasto. Bo na śniadanie była dobra kawka pachnąca właśnie z takim ciastem. O, szkoda. Wspomnienie dzieciństwa jest. Było. Tak. Nie ma piękniejszej krainy od niemieckiej dziedziny do milutki do. Jak tam teraz? No, moim zdaniem dalej jest mocno klejące. No będzie klejące mocno. Troszeczkę dodam odrobinkę mleka, tak? Nie, bo zasnuwać, już się snuje. Nie będzie pięknego snu. Wiecie co, kochani? Ja naprawdę mam super wspomnienia. Mi pachnie moje dzieciństwo. Mi szumi. Ja słyszę szelesty traw ze spacerów. Szalone ścieżki pełne modraków, maków i pachnących pomidorów w polach. I ludzi pracujących, i kobiety śpiewające przy pracy, przy żniwach i przy... Także wydaje mi się, że każdy z nas, tak jesteśmy chyba skonstruowani, wy też pewnie będziecie najchętniej wracali do dzieciństwa. Ma 70 lat i jest z województwa świętokrzyskiego, spod góry Łysicy. Wczoraj też mówił, że 24 czerwca jest lot. Więc ja się szykuję. Tylko mrotwę mam starą, więc nie wiem. I po co one się tam zbierają? Otóż lecą tam, bo 24 czerwca, właśnie w tam przepiękną noc, zakwita jedno ziele. A jakie? Czy wiesz jakie? I ono nosi bardzo dużo nazw, właśnie ziele Jana, ziele kupały, ziele sobótki, ziele dziurawe. Już coś ci to mówi? No to jest ziele dziurawca. Dziurawiec zakwita, który ma przepiękne żółte kwiatki. I one tam się zlatują, bo tam są takie pola dziurawca rosną. Takie jest czyste jeszcze. Kocham ziemię bardzo. I to jest taka właśnie indyjska Pachamama, do której można się przytulić. I czyż nie piękny jest mój odwóz teraz? Tak, a chyba najbardziej mnie jednak natchnęli w tym kierunku jednak Indianie i ich podejście. Pachamama.